Witajcie na moim kanale. Miło mi, że dołączyliście do mnie i postanowiliście obejrzeć odcinek o bukszpanach. Już kilka lat temu nagrałam odcinek o bukszpanach i było to nagranie z mojego rodzinnego ogródka działkowego. Opowiadam tam, jak rozmnażam bukszpany. Pobierałam zrazy lub odrosty korzeniowe z krzaka bukszpana, który rósł za płotem u sąsiada. Dwa bukszpany, które teraz widzicie, zarówno ten po prawej stronie, jak i ten po lewej stronie, zostały przywiezione z mojego rodzinnego ogródka działkowego w momencie, kiedy zakładałam właśnie ten ogród. Były to bardzo malutkie krzaczki, które można obecnie kupić w różnych centrach ogrodniczych albo w centrach budowlanych za niewielkie pieniądze. Oczywiście trwają lata, zanim uformujemy kulę, którą można kupić w sklepie. Ja zdecydowałam, że nie będę kupowała gotowych kul takich dużych, tylko sama postanowiłam formować swoje bukszpany. Wybranie takiego rozwiązania ma swoje plusy i minusy. Minus na pewno jest taki, że okres uzyskania takiej kuli jest liczony w latach, więc jeżeli Wam zależy na bardzo szybkim efekcie, zdecydowanie polecam kupienie gotowych roślin w sklepie. Jeżeli natomiast macie czas i chcecie mieć satysfakcję z tego, że sami wyhodowaliście taką kulę, polecam zakupienie niewielkich sadzonek lub ich wyhodowanie i zasadzenie ich w swoim ogrodzie. Takie własnoręcznie formowane kule są lepsze, ponieważ są one bardziej odporne na szkodniki oraz na choroby niż te zakupione w sklepach ogrodniczych. Dzisiejszy odcinek będzie właśnie o przycinaniu takich krzaczków. Z roku na rok przycinałam tego krzaczka. Na początku rozpoczynałam od tego, że cięłam go górą, czyli nie pozwoliłam mu rosnąć do góry. Dzięki temu zaczął się on rozkrzewiać na boki. W ubiegłym sezonie doprowadziłam do tego, że ten bukszpan rozkrzewił się i widzicie, że w tym sezonie, teraz jest trzeci sezon, zaczyna coraz bardziej przypominać kulę. Widzimy, że bukszpan ma młode, zielone przyrosty. Jest to doskonały czas, żeby właśnie rozpocząć przycinanie tego bukszpana, a wręcz bym powiedziała, że jest to zalecane. Wszystkie zielone przyrosty, które mamy, zaczynają rosnąć. Natomiast między listkami widzimy, że również chcą wypuszczać pędy boczne. Jeżeli przytniemy taką gałązkę, zablokujemy jej rośnięcie do góry, spowoduje to rozkrzewianie się jeszcze takiej młodej gałązki na boki. Dzięki temu krzaczek będzie jeszcze bardziej zagęszczony. W międzyczasie powiem Wam, że taki sam trik stosuję dla cisa, który widzicie. Ten cis był kupiony wysoki, mniej więcej takiego pokroju jak te, ale troszeczkę niższy był. Bardzo diametralnie go przycięłam i teraz jest trzeci sezon, też zaczyna coraz bardziej przypominać kulę. Krzaczek, który teraz widzicie, już został częściowo przeze mnie przycięty. Różnie skracałam te młode pędy, niektóre skracałam o pół długości, inne skracałam na przykład o 1/3. Wszystko zależy od tego, w którą stronę krzaczek rośnie i jak on się rozwija. Po prawej stronie pędy jeszcze nie zostały przeze mnie przycięte. Do przycinania możecie używać wszelakich narzędzi, jakie tylko posiadacie. Może to być sekator, nożyce. Pamiętajcie natomiast, żeby je troszeczkę odkazić, na przykład spirytusem albo jakimś oktaniseptem, albo chociaż umyć sekator, żeby był czysty, żebyśmy nie przynosili chorób na krzaczek. Za pomocą sekatora lub nożyc po prostu odcinamy końcówki. Nawet jeżeli przycinamy bardzo mało, czyli na przykład już z tej strony urosły pędy wystarczająco, nie chcemy ich zbytnio przycinać, to obetnijcie chociaż samą końcóweczkę w taki sposób, po to, żeby ta gałązka rozkrzewiała się na boki i jeszcze bardziej zagęszczała nasz krzaczek. Im bardziej przycinamy takiego krzaczka i te końcówki gałązek, tym bardziej one będą się rozszerzać i tym szybciej zaczniemy formułować kulę.
Nie bójcie się cięcia, ponieważ wydaje się na pierwszy rzut, że ojejciu, ścinam, nie będę miała przyrostów. Natomiast jeżeli chcemy, żeby kula wyglądała ładnie i faktycznie była gęsta, należy te przyrosty przycinać systematycznie. Potem, jak bukszpan już się zrobi taki bardzo ciemny, zielony, już jest ciężej robić cięcie, ponieważ wtedy jest to bardzo widoczne na krzaczku. Nieraz widzicie, że są takie bardzo suche krzaki. Jest to spowodowane tym, że zostały one za późno obcięte. Dlatego naprawdę polecam Wam i nawet zalecam przycinanie bukszpanów właśnie w tej fazie, kiedy ma on zielone przyrosty. Zapraszam Was na filmik, który nagrałam o pielęgnacji i rozmnażaniu bukszpanów oraz na swoje kolejne filmiki. Do następnego odcinka. Pa!